Spider-Man od Insomniac pokazywał, że można sporo wycisnąć z gier o superbohaterach, choć twórcy wzięli się za bary z dość trudnym tematem Człowieka Pająka, wyszło znakomicie i bujanie się po Nowym Jorku nigdy nie było tak widowiskowe i przyjemne. Wraz z premierą PlayStation 5 Insomniac przygotował grę Spider-Man Miles Morales i tutaj trzeba zaznaczyć, że Morales, jak będę go w skrócie nazywał, jest w zasadzie bardziej dodatkiem niż pełnoprawną grą, choć nie wymaga posiadania podstawki. Niemniej, jest to dodatek dość soczysty i spędzimy przy nim przyjemnie kilkanaście godzin. Okej, historia jest taka sobie, miejscami trochę za mocno naciągana. Spider-Man sobie gdzieś tam z Nowego Jorku wybywa i zostawia miasto pod opieką Milesa Moralesa. To czarnoskóry chłopak z Harlemu, który tak jak Peter Parker posiadał moce pająka, ale z czasem się okaże, że przewyższają te, które ma oryginalny Spider-Man. Wszystko zaczyna się sypać, kiedy to wiec matki Moralesa zakłócają terroryści, nazywający się Underground, którzy walczą z wrogą korporacją Roxxon, która to opracowuje nowe źródło energii. Miles wplątuje się pomiędzy walczące frakcje, próbując głównie ochraniać mieszkańców Nowego Jorku. No dobra, historia ma swoje momenty, które potrafią zerwać beret z czachy. Scena na moście jest wręcz epicka. Są też jakieś twisty fabularne. Przewinie się kilka znajomych postaci z komiksów, ale zostawię to jako niespodziankę. Niemniej nie są to jakieś pierwszoligowe zakapiory czy bohaterowie. Niemniej śledzi się fabułę z zaciekawieniem, choć do jakości Spidermana z podstawki trochę brakuje. Z racji, że Morales to taki trochę dodatek, historia nie jest zbyt długa, ale też nie jest prawdą, że Insomniac poprzestał tylko na krótkiej historii, bo dorzucono kilka zadań pobocznych, jak i misji, o czym za chwilę. W zasadzie jeśli chodzi o przemieszczanie się po mieście, jest tak jak było w Spider-Manie z 2018 roku, czyli bujamy się swobodnie, zaczepiając się o budynki. Miles może przyciągać się siecią, ale też i odbijać od powierzchni, nabierając prędkości. System się sprawdza doskonale, na tyle dobrze, że w sumie mogłoby nie być tutaj szybkiej podróży, bo samo poruszanie się Spider-Manem jest niezwykle przyjemne i satysfakcjonujące. Różnice natomiast są w walce, o ile wciąż opiera się na przyciskach bloku i ataku, Miles ma więcej umiejętności, może wykonywać uderzenia specjalne, tak zwane naładowanie jadem, które potrafi powalić nawet największych zakapiorów. Miles potrafi też na krótką chwilę stać się niewidzialny i w sumie jeśli chodzi o walkę, to tylko te umiejętności wprowadzają coś nowego. Z gadżetów mamy specjalne hologramy, które potrafią trochę powalczyć za nas, ale w sumie w ferworze walki rzadko z tego korzystałem. Cała reszta pozostała bez zmian, walka wciąż jest niesamowicie szybka i efektowna. Licznik kombosów nabija przyjemne dla oka wartości, jednak gra wybacza o wiele więcej niż taki Batman od Rocksteady, gdzie trafienie przez przeciwnika resetowało licznik ciosów. Tutaj opiera się to na określonym czasie, zanim licznik komba spadnie, więc nawet jak Miles dostaje klapsa w dziąsło, nie znaczy to, że wyzeruje się licznik. Powróciło oczywiście działanie w trybie stealth, które o wiele bardziej mi się podobało niż klepanie japiszonów. Mamy tutaj możliwość podejrzenia, czy zdjęcie przeciwnika po cichu jest bezpieczne, czy też nie, co pozwala zakończyć całe sekwencje walk w ten sposób, ale też i sporo ułatwia całą zabawę. Oczywiście nie zabrakło zadań pobocznych. Spider-Man korzysta ze specjalnej apki, która pokazuje nowe aktywności. Czasami będzie to ściganie gołębi, czasami odnalezienie kota, a jeszcze kiedy indziej atak na bazę jakichś zambruderów. Oczywiście bujając się po mieście natkniemy się na zadania losowe, które są identyczne jak w 2018 roku. A to jakiś rabunek na sklep, albo na przechodnia, czy pościg za uciekającym samochodem. Szkoda, że deweloper nie pokusił się o coś nowego, bo tutaj niestety wałkowane są stare pomysły, a same losowe zdarzenia po jakimś czasie zaczynają drażnić i zaczynałem z czasem je ignorować. Zwłaszcza, że podczas podróży z punktu A do B miałem i 3 takie losowe zdarzenia, przez co podróż wydłużała się niemiłosiernie. Ale to i tak nie wszystko. Możemy jeszcze poszukać artefaktów i specjalnych skrzyń. Z czasem odblokują się nowe zadania poboczne, czyli kryjówki zakapiorów Undergroundu i korporacji Roxxon. Znalazło
Okazało się też bardzo fajnie pomyślane szukanie dźwięków otoczenia. Niestety jest to dość proste i samych dźwięków jest tylko 10. Miałem tutaj spory niedosyt, bo można było z tego wycisnąć coś naprawdę kozackiego. Powróciły challenge z poruszania się, walki i działania po cichu, ale i te do najtrudniejszych nie należą i szybko wycisnąłem z każdego po złotym medalu. Ogólnie zadania poboczne mocno bazują na tym, co było w Pająku w 2018. Mniej się powtarzają, bo jest ich po prostu mniej. Widać, że tutaj deweloper poszedł na łatwiznę, implementując wszystko to, co już doskonale znamy. Trochę szkoda. Za misję dostajemy punkty doświadczenia. Te pozwolą ulepszyć naszego pajęczaka, jak i jego gadżety. Ponownie nie ma tego dużo. Samo rozwijanie bohatera, jak i gadżetów jest średnio przydatne. Dużą część gry przeszedłem w ogóle ignorując punkty doświadczenia, jednakże nie jesteśmy w stanie tutaj wymaksować postaci, bo ostatnie ulepszenia możemy odblokować tylko w grze plus. Nie zabrakło też kostiumów pająka, które dostajemy za wykonanie zadań, jak i aktywności. Niektóre są bardzo fajne, na przykład ten, kiedy śmigamy w nausznikach i szaliku. Również kostium, jak i wizjer posiadają po dwie możliwe modyfikacje, które możemy sobie tutaj przypisać. O ile fabularnie, jak i pod kątem zadań pobocznych ciężko powiedzieć, że Spider-Man błyszczy, to pod kątem oprawy Insomniac wiedział, jak pokazać moc nowej generacji. Pajęczaka możemy odpalić w dwóch trybach: wydajności i jakości. Ten pierwszy śmiga w 4K w 60 ramkach na sekundę, ten drugi działa w 4K w 30 ramkach, ale dostaje śledzenie promieni i oh boy, wygląda to naprawdę fantastycznie. Zdecydowałem się poświęcić płynność dla efektownych odbić, których tutaj nie brakuje. Jeśli pamiętacie w 2018 roku dziwne cube mapy, które odbijały losowe tło w szybach, tak tutaj nie ma o tym mowy. Odbija się wszystko jak powinno, choć ja mam pewną teorię odnośnie śledzenia promieni w Spider-Manie, ale nie będę tego tutaj nagłaśniał, bo w sumie liczy się efekt, a ten jest rewelacyjny. Do tego Insomniac umieściło akcję w czasie przedświątecznym, a śmiganie po Nowym Jorku podczas sypiącego śniegu jest po prostu świetne. Szczególnie dla mnie, bo śniegu nie widziałem jakieś 2 albo 3 lata. Fantastyczna sprawa. Jeśli chodzi o wykonanie postaci, to najwyższa klasa. Trudno się nie zachwycić detalami ubioru, jak na przykład to, że sweter postaci jest spilowany, a kurtka Milesa ma efektowny futrzany kołnierz. A takich smaczków jest więcej i ucieszy niejedno wprawne oko. Już pierwszy Spider-Man postawił wysoko poprzeczkę, ale widać, że nowa generacja konsoli PlayStation bez problemu tą poprzeczkę pokonała. Doskonała robota. Kilka słów wyjaśnień odnośnie kupna Milesa Moralesa. Zwykła wersja nie zawiera klasycznego Spider-Mana z 2018 roku. Jednakże jeśli mamy wersję z PS4, to będzie ona działała na wstecznej kompatybilności na PlayStation 5 i możemy sobie w nią także zagrać, ale będzie to ta wersja z PS4 bez usprawnień. Jeżeli chcemy zagrać w klasycznego Spider-Mana ze śledzeniem promieni w 4K w 30 ramkach lub w 4K w 60, musimy albo dokupić go osobno w sklepie cyfrowym, albo kupić wersję Ultimate, która posiada kod na pobranie tegoż tytułu. I tutaj powiem tak, jeśli grałeś w 2018 w przygody Petera Parkera, nie ma to sensu. Owszem, graficznie jest o wiele lepiej, choć nie ma takiej miazgi jak w Moralesie, ale jest ładniej lub płynniej, jak wolisz. Dodatkowo tenże Spider posiada wszystkie dodatki, co też jest ciekawą opcją, jeśli nie miałeś okazji w nie zagrać. A dodatki są bardzo dobre i występują w nich postacie, na których można na chwilę zawiesić oko, czyli Black Cat i Silver Sable. A jeśli masz już to wszystko ograne, no to w mojej opinii nie warto. Sam Morales da ci posmak nowej generacji i to powinno wystarczyć. Insomniac na szkielecie Spidermana zbudował nową historię z nowym bohaterem, miejscami trochę leniwie potraktował to wszystko, a miejscami są sceny zapierające dech w piersiach, ale prawdziwym bohaterem jest tutaj oprawa, szczególnie ta ze śledzeniem promieni, która wygląda fantastycznie. W mojej opinii sam Morales jest doskonałą produkcją, aby sprawdzić, co PlayStation 5 na start może pokazać. A jeśli nie grałeś w podstawkę, to dla ciebie łakomym kąskiem będzie też
Spider-Man w nowej oprawie i z dodatkami w całkiem niezłej cenie. Dla pozostałych osób to przede wszystkim graficzny miazgator, bo poza oprawą Miles nie oferuje tak ciekawych doznań jak przygody Parkera. Niemniej zdecydowanie warto sięgnąć po Milesa Moralesa, bo jeśli na starcie PlayStation 5 gry już tak wyglądają, to co będzie dalej? Strach pomyśleć.